Wyciek tajnych sondaży pokazuje, że Rosji grozi wybuch społeczny. Dodatkowo zdarzenia takie jak abordaż floty widmo przez Brytyjczyków pogłębiają kryzys. Polacy dają sobie więcej czasu na negocjacje jądrowe z Amerykanami, a Grecy ostrzegają przed Chinami. Jest 15 czerwca 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Wyciek tajnych sondaży z Kremla nie pozostawia złudzeń. Władimir Putin traci grunt pod nogami, a zwykli Rosjanie zaczynają fizycznie odczuwać koszty inwazji. Zachodnia presja na gospodarkę wojenną rośnie z każdym tygodniem. Od precyzyjnych uderzeń ukraińskich dronów wywołujących potężne niedobory paliw, po bezprecedensowe abordaże na tankowce floty Widmo. Jak bardzo napięta jest sytuacja wewnętrzna i dlaczego rosyjski system zaczyna pękać? O tym jest dzisiejszy Energy Drink, materiał numer 1. Rosnąca presja Zachodu na Kreml zagraża mu eksplozją społeczną. Rosjanie czują to już na własnej skórze, na przykład przez pierwsze niedobory paliwa. Natomiast Putin nie chce ustąpić na Ukrainie. Warto tu odnieść się do materiału brytyjskiego The Telegrapha, który przytoczył słowa posła Partii Komunistycznej Rosji Wiaczesława Marchajewa. Jego zdaniem jego kraj jest na skraju eksplozji społecznej przez straty wojenne oraz nieefektywne przywództwo. Marchajew zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o jak najszybsze zatrzymanie wojny. Czas złudzeń dobiegł końca. Kraj stoi na krawędzi wybuchu społecznego, twierdzi Marchajew i winą obarcza właśnie Władimira Putina. Jego zdaniem, jeśli sytuacja się utrzyma, będzie tak niekorzystna, niepokoje społeczne i chaos staną się bardziej prawdopodobne. Zachód nieuchronnie wykorzysta to do zniszczenia resztek rosyjskiej państwowości, ostrzega komunista. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił wykradzione prognozy poparcia dla Władimira Putina oraz jego partii Jedna Rosja z wiosny 2026 roku. Służby ukraińskie zdołały według niego ustalić, że to poparcie systematycznie spada i rośnie tendencja do protestów, jak to określił Zełenski. Prognozy dotyczą 4 miesięcy poprzedzających wybory parlamentarne zaplanowane w Rosji na wrzesień 2026 roku. Poparcie Putina systematycznie spada. Jeśli trend będzie kontynuowany, będziemy być może rozmawiać o zakończeniu wojny z kimś innym, powiedział Zełenski. Całkowicie uzasadniona presja na Rosję w związku z tą wojną będzie się utrzymywać i nasilać i nie będzie to tylko nasza presja, zapowiedział prezydent Ukrainy. Jego zdaniem, według tego trendu, Putin będzie musiał zmierzyć się ze znacznie gorszymi wskaźnikami gospodarczymi we wrześniu, właśnie wtedy, kiedy mają być wybory, natomiast odrzuca cały czas propozycje pokojowe. Warto przypomnieć, że Rosjanie odrzucili propozycję rozmów pokojowych przedstawioną przez Ukrainę 4 czerwca, a potem popartą przez Francję, Niemcy i Wielką Brytanię. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zasugerował, że po rozmowie telefonicznej Putina z Trumpem prezydent USA ma, cytuję, nacisnąć na Unię Europejską i Kijów, by doprowadzić do pokoju. Jednakże trendy i ten wyciek danych, o którym mówiłem, pokazują co innego, że to Rosjanie mogą potrzebować teraz wytchnienia, na przykład zniesienia sankcji lub ograniczenia uderzeń Ukrainy, czyli tak zwanego dronopadu. Być może dlatego Moskwa przekonuje USA do takich ruchów od czasów szczytu prezydentów w Anchorage na Alasce ze stycznia 2025 roku. Na razie te naciski pozostały bezowocne, choć USA nie wprowadziły wciąż nowych sankcji. Prezydent Donald Trump rozmawiał tego samego dnia co z Putinem, także z Zełenskim. Miał obiecać dalsze rozmowy o wojnie podczas szczytu G7, który rusza w dniach 15-17 czerwca w Evian we Francji. Zachód może zwiększyć presję na Rosję poprzez nowe sankcje, jak zapowiadany 21 pakiet Unii Europejskiej, który zakłada m.in. propozycję zamrożenia ceny maksymalnej ropy rosyjskiej tak, aby Kreml nie zarabiał na wzroście cen przez wojnę w Iranie. O tym można zobaczyć w innym materiale podcastu Energy Drink. Widać za to intensyfikację działań Unii Europejskiej, jak propozycja nowego pakietu, która została przedstawiona po wycofaniu sprzeciwu Węgier, ale także nowy abordaż tankowca floty Widmo przez Brytyjczyków, którzy poszli w ślady Francuzów, Łotyszy i Finów, zatrzymując tankowiec Smyrtos. To pierwsza taka akcja Brytyjczyków. Cytuję:
Ta operacja zadała kolejny cios Rosji i przypomniała, że ci, którzy napędzają wojnę Putina na Ukrainie, nie mogą się ukryć, ocenił premier brytyjski Keir Starmer. Odniósł się w ten sposób do faktu, że kraje Morza Bałtyckiego oraz Północnego jeszcze w styczniu zadeklarowały walkę z tankowcami rosyjskimi z wątpliwymi dokumentami, które transportują ropę objętą sankcjami pod fałszywą flagą. To kolejna operacja po udanym zatrzymaniu tankowca przez Francuzów z 4 czerwca 2026 roku. Po tej akcji Rosjanie oskarżyli jej autorów o, cytuję, nihilizm prawny, jednak te abordaże były narzędziami egzekwowania prawa wobec jednostek rosyjskich, które je łamały. Intensyfikowane są także ataki Ukrainy na infrastrukturę paliwową Rosji, wywołując coraz większe problemy z logistyką paliwową, o czym można też przeczytać lub zobaczyć w innym materiale podcastu Energy Drink. Władze regionalne Rosji robią dobrą minę do złej gry. Zdaniem gubernatora regionu Leningradu Aleksandra Drozdenki, cytowanego przez Bloomberg, pojedyncze informacje o niedoborach paliwa nie pokazują całej sytuacji. Tak twierdzi pan gubernator, natomiast prawda jest widoczna w stanowisku wicepremiera Aleksandra Nowaka, który przyznał, że ataki na rafinerie rosyjskie spowodowały spadek wydobycia ropy. Rosjanie muszą także w czerwcu zmniejszyć eksport tego paliwa. Reuters szacował, że wysyłka ropy z portów w Primorsku, Ust-Łudze i Noworosyjsku ma spaść w czerwcu z 2,5 do 1,7 milionów baryłek dziennie. Rosyjskie wojsko ma już z kolei problemy z dostępem paliwa na froncie, więc według doniesień użytkowników Telegrama zaczynają się pielgrzymki między stacjami na terytorium w Rosji. To w połączeniu z potencjalnymi problemami wewnętrznymi w Rosji zwiększa szanse na zakończenie wojny. Natomiast alternatywa to utrzymanie kursu przez Kreml i coraz większe oderwanie Władimira Putina od rzeczywistości. Trwają spekulacje na temat możliwości rozpoczęcia co najmniej częściowej mobilizacji wojskowej w Rosji. Nie jest jednak jasne, jak taka presja wpłynie na społeczeństwo rosyjskie, jak będzie z nastrojami rewolucyjnymi, o których mówił komunista Marchajew w swym ostrzeżeniu dla Putina. Czas na pozostałe wieści, czyli przegląd informacji pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek, jak zawsze, Polska. Koniec mrożenia? Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem, powiedział premier w Łomży. Wcześniej Ministerstwo Finansów wycofało ulgi akcyzowe z pakietu CPN na okres w drugiej połowie czerwca. Gra na czas. Jest nowa strategia jądrowa Polski. Zakłada ona neutralność technologiczną i więcej czasu na negocjacje z różnymi partnerami w drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej. Nie zmienia się zaś rola polskich elektrowni jądrowych, a więcej na stronie energydrink.today. Bój o reaktory. Rząd przyznaje, że nie ma porozumienia Orlenu z Syntosem w sprawie małych reaktorów jądrowych, ale ma mieć przygotowane wsparcie, jeśli rozmowy zakończą się sukcesem. Doszło do pewnych zmian, ale są niewystarczające, jeśli chodzi o podział kompetencji i kapitałowy, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Naciski na nawozy. Według Radio Wolna Europa administracja USA naciskała na Polskę, Litwę i Ukrainę, aby odblokowały dostawy nawozów potasowych białoruskiego Belarus Kali. To nieuczciwa konkurencja dla polskich azotów. Amerykanie negocjują jednak układy z Mińskiem, choć są oskarżenia o prywatne interesy rodziny prezydenta. Teraz wieści z Europy. Głód turbin. Według szefa Wydziału Usług Gazowych Siemens Energy Karmina Amina, cytowanego przez Reutersa, wojna w Iranie dodatkowo zwiększa popyt na turbiny gazowe. Kraje Bliskiego Wschodu mają zamawiać te urządzenia na wypadek zniszczeń wskutek wojny. Siemens nie jest w stanie szybko zwiększyć podaży. Suche reaktory. Francuski EDF ostrzega, że wysoka temperatura wody w rzekach może spowodować ograniczenie pracy elektrowni jądrowych we Francji. Może ono obowiązywać od 15 czerwca przez 2 dni. W przeszłości susze zagroziły mocy reaktorów francuskich. Koniec taryfy ulgowej. Wielka Brytania zamierza wprowadzić ostateczny zakaz importu oleju napędowego oraz paliwa lotniczego z Rosji od początku 2027 roku. Wojna w Iranie spowodowała, że Brytyjczycy przyznali zwolnienie spod restrykcji tego typu w maju. Ostrzeżenie przed Chinami. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis ostrzegł, że Chiny posiadają już 30% mocy produkcyjnych na świecie i mogą je wykorzystać do niszczenia przemysłu, np. w Europie. Nie możemy pozwolić na całkowite zniszczenie naszej bazy przemysłowej tylko dlatego, że zawsze szukamy najtańszego produktu, powiedział premier. Jeszcze wieści ze świata. Kryzys postępuje.
Ukraina uderzyła w bazy paliw w okolicach Jarosławia oraz Rybińska, a także przepompownię ropy w Kotowie w Rosji. Narastają niedobory paliw na froncie, szczególnie na okupowanym Krymie oraz niektórych obszarach rosyjskich. Rosjanie nie wprowadzili jednak wciąż zakazu eksportu diesla. Niezależność surowcowa. Jednym z kluczowych tematów szczytu G7 w Evian we Francji będzie pozyskanie surowców krytycznych spoza Chin. Prezydent USA Donald Trump spotka się tam z przywódcami Bliskiego Wschodu oraz prezydentem Ukrainy. Szczyt rusza 15 czerwca. Lekcja z kryzysu. Ankieta wśród 2000 decydentów w 18 krajach pokazała, że 91% z nich uważa, iż kryzys paliwowy na Bliskim Wschodzie będzie promował elektryfikację gospodarki. Sondaż przeprowadził Financial Times. Ankietowani byli m.in. nieujawnieni szefowie spółek z Polski. Jest zgoda. USA i Iran doszły do ramowego porozumienia o zakończeniu wojny. Ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii. Już teraz ma zostać zniesiona blokada cieśniny Ormus. Niech płynie ropa, napisał Trump. Baryłka tanieje o około 5% do $83 za Brent przez nadzieję. Szanowni Państwo, to wszystko w materiale przygotowanym dzisiaj. Następna oczywiście już jutro, więc zapraszam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.